Bum, 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 bum. Pam, param, pam, pam. To jest kolejny odcinek Kanga No Comments, wydanie polowe. Jak zwykle w takich warunkach nadajemy do Was z kraju kwitnącej wiśni i spokojnej czy tańczącej gejszy. Łukasz, gdzie jesteśmy? Przypomnij. Jesteśmy na wielkim expo, może nawet nie konferencji, tylko właśnie expo, która odbywa się w Tokio. Kilka tematów, m.in. blockchain, m.in. sztuczna inteligencja. Dlatego tutaj jesteśmy. I Sławku, jesteśmy jedyną giełdą. Tak, ja bym powiedział, że na konferencji blockchainowej jesteśmy jedyną giełdą kryptowalutową i jedną z niewielu graczy kryptowalutowych w ogóle. I tutaj taka ciekawostka, później tutaj Kamil albo ktoś inny zdecyduje, czy to ujawniać, czy nie, ale fakt, że pojawiliśmy się tutaj bez licencji, zaskoczył najwyższe władze i my sami jesteśmy tym zaskoczeni, no ale to jest właśnie Kanga. Tak, no i oczywiście jesteśmy też zaskoczeni ilością osób, które odwiedza nasze stoisko i mówi, że jest naszymi użytkownikami. Bardzo chętnie się z wszystkimi spotykamy, rozmawiamy, robimy sobie zdjęcia, przynajmniej z tymi, co przyszli jako pierwsi, bo potem po prostu było już ich tyle, że nawet zdjęć nie robiliśmy ze wszystkimi, ale tak, to jest naprawdę fajne, że ludzie, którzy korzystają z Kangi tutaj w Japonii, potrafią zadać sobie ten trud i przyjechać, przywitać się z nami i powiedzieć, że tak, jesteśmy z Wami, chcemy dalej korzystać z Kangi. Nie wiem, czy wiecie, że Japończycy kojarzą Polskę, wiedzą nawet całkiem nieźle, gdzie Polska leży, ale jest jeden taki nasz narodowy bohater, który jest dla nich najbardziej rozpoznawalnym Polakiem. Tytus, Romek i Atomek? To jest drugi, natomiast pierwszy to oczywiście Fryderyk Chopin. Chopina znają tutaj prawie wszyscy. Nasza tłumaczka, którą może później pokażemy do kamery, a może nie, to jest właśnie Japonka, która skończyła polonistykę, jedna z dwóch tłumaczek, które tutaj mieliśmy na miejscu. I kiedy zapytałem jej, jak to się stało, że jako młoda Japonka zdecydowała się pójść studiować polonistykę, to powiedziała dwie rzeczy. Po pierwsze, polski język wydał się jej bardzo fajnym językiem, a po drugie lubi Chopina. To w takim razie, Łukasz, powiedz, ponieważ Twoim ulubionym tematem, zresztą moim chyba też, są problemy SEC-u. Co nowego wydarzyło się a propos SEC-u i pewnej agencji pozarządowej, jeżeli dobrze rozumiem? To jest pewna agencja, która zajmuje się takim ujawnianiem różnego rodzaju problemów, które występują w organizacjach rządowych. To się nazywa whistleblower, czyli tacy donosiciele, ale w pozytywnym znaczeniu i oni o to pozwali SEC, ponieważ SEC nie chce ujawnić wewnętrznej korespondencji, a jest do tego zobowiązany, wewnętrznej korespondencji kilku pracowników, byłych pracowników SEC-u, których ta organizacja posądza o to, że pracując w SEC-u mieli konflikt interesu i działali, wykorzystując swoje stanowisko niezgodnie z prawem. No i czy masz konkretny case? W sensie, co oznacza, że wykorzystywali swoje stanowisko niezgodnie z prawem? Oczywiście szczegółów jeszcze nie poznaliśmy, natomiast generalnie chodzi o działania związane z kryptowalutami, dlatego nas to interesuje. Działania, które miały na celu dokonywanie pewnego rodzaju manipulacji na rynku, czy manipulacji regulacyjnych. Tutaj szczegóły nie były jeszcze ujawnione, albo ja do nich nie dotarłem, natomiast są to 4 osoby, 4 prawników, którzy pracowali wcześniej w swoich kancelariach prawnych i potem pracowali przez 8-6 lat w SEC-u i w tej chwili już z powrotem zajmują się swoimi sprawami w kancelariach, ale przez ten okres, zgodnie z tymi doniesieniami, wykorzystywali swoje stanowisko niezgodnie z prawem. Co ciekawe, nikt do końca nie miał problemu z tym, że Gerhard Schröder pracował w Nord Streamie, ale to jest chyba zupełnie inna informacja, chociaż trochę mi się kojarzy właśnie z tą sytuacją, o której tutaj opowiadasz. A co takiego powiedział Jamie Dimon? Nie wiem, czy dobrze powiedziałem jego imię, nazwisko, prezes JP Morgan. Prezes JP Morgan ostatnio udzielił bardzo ciekawego wywiadu dla amerykańskiej telewizji i tam wypowiadał się na temat Fedu i tego, jak Fed działa i bardzo mocno skrytykował Fed za to, że zajmuje się jakimś wprowadzaniem kolejnych regulacji, podczas gdy nie potrafi robić tego, co powinien i zająć się po prostu kryzysem na rynku bankowym, ale myślę, że o wiele bardziej chyba skandaliczna, tak bym to powiedział. Wypowiedź jego dotyczyła grania na spadki, czyli shortowania
tak popularnie nazywanego. Otóż on powiedział wprost, shortowanie instytucji bankowych powinno być ścigane. Powinno być zakazane. Co za... Tak. Kali ukraść dobrze, Kalemu ukraść źle. No bo właśnie wyjaśnimy może, że teraz ten, kto shortował akcje amerykańskich banków, mógł się naprawdę porządnie objeść. na pewno. Zresztą w tej chwili wszyscy spodziewamy się, że kolejne mniejsze banki amerykańskie będą upadały albo będą przejmowane. Bez względu na to, czy upadną, czy będą przejęte, fakt jest taki, że w sytuacji krytycznej cena takiej akcji spada, a zatem na shorcie można zarobić. Ta sprawa z JP Morganem przypomina mi sytuację sprzed kilku lat. Akcja związana z GameStopem. Zanim wyjaśnimy, o co tam chodziło, zresztą myślę, że widzowie pamiętają, ale czy możesz przypomnieć, czym w ogóle był GameStop? GameStop to była sieć sklepów z grami. Głównie oczywiście to były te gry kolekcjonerskie, Warhammer, różnego rodzaju RPG, ale również gry komputerowe na PlayStation były w tych sklepach sprzedawane. To jest bardzo duża sieć, bardzo dużo punktów na terenie całych Stanów Zjednoczonych. No właśnie i w pewnym momencie jakiś duży gracz... Fundusz inwestycyjny stwierdził, będziemy shortować, czyli będziemy grali na spadki, ponieważ uznajemy, że nie ma ta branża nie ma przyszłości. Sprzedawanie gier fizycznych nie ma przyszłości, to jest w ogóle bez sensu. No, teraz próbujesz nawet wyjaśnić ich motywację, natomiast my domyślamy się, że ich motywacja była taka, że po prostu tak naprawdę zarobić na upadku właśnie GameStopu, bo jeżeli dobrze jeszcze pamiętam, to ten fundusz podejmował jakieś nieoficjalne działania właśnie po to, żeby ta cena tych akcji szła w dół. Tak, tam dokładnie było tak, że ci prezesi tych funduszy czy analitycy zaczęli masowo się wypowiadać w telewizji na temat tego, że GameStop nie ma przyszłości, że to jest jedna z tych firm, która upadnie, bo branża sprzedaży gier komputerowych, gier takich fizycznych nie ma przyszłości, to wszystko upadnie i w ten sposób zaczęli faktycznie na samym początku powodować, że akcje GameStopu zaczęły spadać. Mam tylko pytanie, czy wtedy prezes JP Morgan wypowiadał się, że tych prezesów, tych właśnie funduszy należy zamknąć do więzienia za kradzież, okradanie ludzi na rynkach i atakowanie Bogu ducha winnego biznesu, czy akurat był na wakacjach wtedy? Jamie uważa, że shortowanie innych firm jest bardzo dobre. I to jest właśnie to, zresztą pewnie wrócimy jeszcze do podwórka polskiego, jeżeli chodzi o perspektywę bankową i niebankową. No i co się takiego wydarzyło wtedy niezwykłego, jeżeli chodzi o siłę społeczności? Tak, no, można powiedzieć, zapoczątkowany został taki oddolny ruch grania przeciwko temu dużemu funduszowi inwestycyjnemu. Powodów było kilka. Po pierwsze, część osób, która lubi kupować w sklepach gry komputerowe i gry takie fizyczne, stwierdziła, że nie podoba im się ta retoryka. Po drugie, jedna z osób, która tam początkowo była zaangażowana w tą akcję, stwierdziła, że wartość, kapitalizacja wszystkich akcji jest niższa niż wartość wszystkich punktów, w których jest obecny ta firma GameStop. No i trzeci oczywiście to było może taki najsilniejszy katalizator, gdy okazało się, że ilość akcji shortowanych przez ten duży fundusz inwestycyjny była znacznie większa niż faktyczna ilość akcji. Tutaj może nie wgłębiajmy się w temat, jak to możliwe, ale powiedzmy, to były shorty na shortach. Generalnie bardzo dziwna sytuacja, coś co może zdarzyć się, ale tak nawet na chłopski rozum nie powinno występować. No i pamiętam, że wtedy właśnie społeczność zebrała się razem, połączyła siły i ten fundusz, który grał przeciwko GameStopowi, została naruszona jego płynność. I to w taki sposób, że właściwie stanął na skraju upadku. Właściciel tego funduszu, jakiś inny fundusz, musiał go istotnie dokapitalizować. No ale generalnie nikt się nie spodziewał, ale bankowcy i właściciele funduszy przegrali tę batalię wówczas, co było motywatorem i właściwie inspiracją nawet dla niektórych polskich projektów, żeby short betsy jakieś zaczęły powstawać jak grzyby po deszczu. Natomiast rozmawiamy o tym, ponieważ wtedy, jeżeli dobrze pamiętam, zablokowano na jakiś czas w ogóle możliwość grania na akcjach GameStopu na dobę czy na dwie, w momencie kiedy zauważono, że interes właśnie tych funduszy jest zagrożony. Tam sytuacja była bardzo ciekawa, ponieważ główną platformą, na której społeczność zaczęła kupować akcje GameStopu, to była platforma Robinhood. Taka platforma, która tutaj pod hasłami oczywiście
dania dostępu masom do akcji, do rynku akcji, do tego, żeby mogli zarabiać. Ta platforma tak urosła. No i problem polegał na tym, że właścicielem Robinhooda był fundusz, który był również właścicielem tego funduszu, który zaczął tracić na tych shortach. No i doszło do wielkiego skandalu. Robinhood wyłączył z powodów technicznych oczywiście możliwość skupowania akcji GameStopu, no i tam się zaczął wielki kocioł. Nie znam dokładnie końca tej sprawy, co właśnie może nawet wskazywać na to, że po prostu ukręcono łeb całemu zamieszaniu, tak żeby wyciszyć i żeby nie denerwować ludzi. Jestem przekonany, że koniec końców i tak ten fundusz zarobił to, co miał zarobić i sprawa się rozmyła. To przypomina mi również jeszcze inną sytuację, której świadkami jesteśmy teraz w Polsce. Chodzi mi o WIBOR-y. Rozmawialiśmy już o WIBOR-ach, tylko wspomnijmy, że dochodzą do nas słuchy. Zresztą znamy z pierwszej ręki właśnie takie osoby, gdzie sąd zabezpieczył już umowy kredytowe właśnie oparte o WIBOR. Kiedy mówimy o zabezpieczeniu umowy kredytowej, to oznacza, że do momentu, dopóki kredytobiorca nie skończy sporu przed sądem z bankiem, a propos właśnie tego, czy WIBOR jest legalny, czy nielegalny, to ten kredytobiorca jest zwolniony z płacenia tej części odsetkowej WIBOR-owej. No i coś takiego w tej chwili się zaczyna dziać. Czekamy na pierwsze wyroki. Natomiast ja tylko zwrócę uwagę, że regulator w Polsce wyraźnie mówi, że jest przekonany na 100%, że WIBOR jest legalny i jak w ogóle można o tym dyskutować. I tak sobie myślę, Łukasz, że Mali tak naprawdę, no, kiedy myślę o nas, o Kandze, kiedy myślę o tej wielkiej społeczności, to jak walka Dawida z Goliatem, tylko że pamiętamy, jak ta bitwa pomiędzy Dawidem a Goliatem ostatecznie się skończyła. Zresztą wierzymy właśnie w taki koniec wielu bitew, których świadkami w tej chwili jesteśmy. Przypomnę tak troszeczkę, o co chodzi z tym WIBOR-em. Tak. WIBOR to był taki wskaźnik utworzony po to, żeby móc być podstawą do naliczania oprocentowania kredytów. Zwykle to było ustalane w ten sposób, że była brana stawka WIBOR-u, zaraz wyjaśnimy to, czym ta stawka jest, i dodawano do tego marżę banku za udzielenie kredytu, no i w ten sposób ustalona była zmienna stopa procentowa kredytów. WIBOR, czyli możemy powiedzieć warszawski międzybankowy wskaźnik oprocentowania pożyczek międzybankowych, był tworzony poprzez to, że banki pożyczając sobie pieniądze ustalały sobie stopę procentową, no i ustalono, że ta stopa procentowa jest tą stopą referencyjną. Wszystko było dobrze do momentu, gdy nagle się okazało, że od naprawdę bardzo wielu lat praktycznie nie ma transakcji takich międzybankowych. Banki nie pożyczają sobie pieniędzy, w związku z czym bardzo łatwo jest manipulować tym indeksem. Wystarczy, że dwa banki się dogadają i nastąpi zmiana oprocentowania. Co ważne, sąd już wypowiedział się na ten temat. Powiedział, że nie chodzi o to, że trzeba udowodnić, że były takie naruszenia, czyli banki pożyczały sobie pieniądze w sposób taki, żeby zaburzyć ten wskaźnik. Wystarczy sama możliwość wykonania tego typu akcji powoduje, że ten wskaźnik traci swoją legalność, przestaje być podstawą do tego, żeby być podstawą do naliczania odsetek. Bo nie ma charakteru rynkowości. Dokładnie. Jeżeli coś jest rynkowe, to tylko rynek może na to wpłynąć, a jeżeli ktoś poprzez swoje działania może zaburzyć rynek, to oznacza, że tej rynkowości nie ma. Tak, no i teraz może się okazać, że 90% pożyczek czy kredytów udzielanych przez banki, nie tylko hipotecznych, wszystkich, może okazać się, że były nielegalne i banki będą musiały zwrócić pobrane odsetki od kapitału z tej części związanej z WIBOR-em. Oczywiście swoją marżę mogą zachować, natomiast to, co wzięły w związku z WIBOR-em, będą musiały oddać. Bardzo interesująca rzecz. Mamy naprawdę dużo zamieszania. Ja może powiem o jednym swoim podejrzeniu. Otóż spodziewam się, że będzie to dobry mechanizm dla rządu do tego, żeby nacjonalizować niektóre banki. Może tak być, kto wie, może o to chodzi, a może to będzie właśnie wykorzystane do tego, żeby taki cel został osiągnięty. Tak czy inaczej pokazujemy wielką nierówność i niesymetrię, do której się już właściwie przyzwyczailiśmy. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy okaże się,
że WIBOR był naliczany nieprawidłowo, wbrew interesowi konsumentów, to odpowiednie urzędy pójdą do banków i rozpoczną swoje procedury. I jestem pewny, Łukasz, że tak będzie, bo ludzie, którzy stoją na czele tych urzędów, na pewno są honorowymi ludźmi. Powiedz mi, Łukasz, co się dzieje na rynku Bitcoina jeszcze? Tak, no, mamy do czynienia z dosyć gwałtownymi spadkami. Tutaj spekulacje dotyczące tego, co jest powodem tych spadków, jest faktycznie, tych spekulacji jest bardzo dużo. Bitcoin kosztuje 26 tysięcy już, czekam aż spadnie do 25. Bardzo możliwe, że mamy do czynienia albo z pogłębiającą się korektą, to jest pierwsze przypuszczenie, które jest bardzo powszechne, czyli spodziewane są dalsze spadki Bitcoina, ale również niektórzy analitycy zaczynają wskazywać na to, że to jest właśnie ten spadek, który poprzedzi już otwarcie hossy i wchodzenie na coraz wyższe poziomy. Jestem bardzo ciekaw, co będzie. Myślę, że na najbliższym kwadransie będziemy o tym, na tym rozmawiali. Przepraszam. I to jest dobry moment na to, żeby poprosić Was wszystkich, tych, którzy tutaj teraz jeszcze z nami jesteście, żebyście polubili ten materiał. Skoro oglądacie go jeszcze, to znaczy, że uważacie, że jest interesujący. Napiszcie komentarz, napiszcie jakieś swoje pytania, może tematy, którymi powinniśmy zająć się za tydzień. No i subskrybujcie, lajkujcie i dzwoneczek Kamil pokazuje, więc przypominam o dzwoneczku. Warto ten dzwoneczek zaznaczyć. Żadna ważna informacja Was wtedy nie pominie. No i ważne, skomentujcie ten odcinek. Nie wiem, czy Łukasz o tym mówi, bo byłem myślami w tej chwili zupełnie gdzie indziej, ale skomentujcie, napiszcie, jak go oceniacie, co Wam się podobało i co Wam się nie podobało. Pamiętajcie, nawet jeżeli nie wiecie, co napisać, napiszcie komentarz taktyczny, no bo w ten sposób zwiększamy nasze zasięgi i możemy dotrzeć z dobrą nowiną do większej ilości osób. No i co, Łukasz? No ja bym jeszcze powiedział parę słów na temat samej konferencji, która tutaj się odbywa. Naprawdę tłumy ludzi, zgodnie z moją informacją, organizatorzy spodziewali się około 25, powiedzmy 30 tysięcy osób. Wygląda na to, że zostały pobite jakieś rekordy. Dzisiaj mamy trzeci dzień targów, trzeci dzień ludzie przychodzą i widziałem dzisiaj rano na otwarciu targów cały czas kolejki do rejestracji, czyli cała masa osób pierwszy raz przychodzi dzisiaj na te targi. To są naprawdę tabuny ludzi, hordy wręcz można powiedzieć, i zainteresowanie tematyką, która tutaj jest reprezentowana, jest naprawdę duże. NFT króluje, sztuczna inteligencja króluje, no a my dzięki temu, że jesteśmy bardzo wyjątkowi, również możemy powiedzieć, że królujemy. Nasze stanowisko przez wielu zostało uznane za najciekawsze. No a sam fakt poznawania kultury japońskiej i tego, jak tutaj to wszystko się dzieje, robi na nas ogromne, naprawdę ogromne wrażenie. Te przysłowiowe teatrzyki związane z wymianą wizytówek naprawdę mają miejsce, są zakodowane chyba w DNA Japonii. Tak. Jest jeszcze jedna ciekawostka, o której nie powiedzieliśmy. Mianowicie byliśmy świadkami bardzo poważnego trzęsienia ziemi. I było to niezwykłe doświadczenie. Dla mnie trochę mniej, bo niestety okazuje się, że przespałem je częściowo. Natomiast Łukasz i reszta ekipy obudziła się. I teraz w ogóle ciekawostka jest taka, bo to było w nocy, że nasze telefony wyły i niektórzy z nas mieli polskie komunikaty, o tym, głosowe polskie komunikaty, o tym, że należy udać się do schronów. Tak, komunikat, który się pojawił na moim urządzeniu, był bardzo interesujący, że zbliżają się bardzo duże wstrząsy, jest zagrożenie właśnie tymi bardzo silnymi wstrząsami, ale należy zachować spokój. To spowodowało, że się uspokoiłem. Niestety następne zdanie mówiło o tym, że należy udać się w kierunku schronu. Nie wiedziałem, gdzie ten schron jest, więc nie mogłem się tam udać. Budynek się faktycznie nie delikatnie, ale naprawdę bardzo mocno zatrząsł. Zgodnie ze skalą zatrząsł się tak mocno, czy wstrząsy były tak silne, że zwykli ludzie nie są w stanie iść, nie trzymając się czegoś dodatkowego. Zrobiło to bardzo duże na nas wrażenie, na tyle długie, że o 4 rano jak wstaliśmy, to niektórzy już nie zasnęli. Tak, tak jest i ciekawostka jest taka, że również dodatkowa ciekawostka, że przeżywaliśmy to trzęsienie ziemi i myśleliśmy, że trafiliśmy na coś naprawdę bardzo wyjątkowego. I po 12 godzinach Kamil sprawdził taki specjalny rejestr i okazało się, że od ostatniego trzęsienia ziemi, które my zapamiętaliśmy, było już 11 kolejnych, tylko oczywiście mniejszych. No bo to jest tutaj chleb
powszedni. Trzęsienia ziemi tutaj się odbywają bardzo, bardzo często. Takie jak myśmy doświadczyli, odbywają się 2 razy na miesiąc, to może rzadziej, ale no, jest to coś niezwykłego. Co? Zostaje teraz najważniejsza część naszego programu. Zgodnie z sugestiami postanowiliśmy zwiększyć wartość merytoryczną naszego no comment i będziemy zawsze poruszali 2 bardzo istotne tematy. Będziemy się dzielili samymi faktami. Sławku, słucham, czym chciałbyś się dzisiaj podzielić? Oto okazuje się, że krewetka ma serce w głowie. Nie wiedziałem. A ja mam specjalny fakt tutaj dla Sławka. Sławku, wiem, że jesteś wielkim fanem geocachingu. Tak. Otóż mam dla Ciebie wyzwanie, bo nie wiem, czy wiesz, że jeden punkt Tak. geocache znajduje się na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. I tam od 2008 roku został odwiedziony 4 razy. Ale chyba niestety już go nie zobaczysz, bo ta Międzynarodowa Stacja już nie istnieje. Wow! A to jest naprawdę niezły cache. Niezły cache. Chciałbym No. go bardzo zdobyć. Jejku, słuchajcie, napiszcie w komentarzach, bo ja teraz zacząłem się zastanawiać, która stacja kosmiczna już nie istnieje. Wiem, że były 2. Jest Międzynarodowa Stacja Kosmiczna i Mir. Mir nie istnieje, tak, oczywiście, więc masz szansę, możesz się udać, Jeszcze się zapisać. możesz być tą 5. osobą, która tego cache'a odkryje i wpiszesz się na bardzo krótką listę osób, które tego cache'a znalazły. Super, ale to wtedy, kiedy Kanga będzie warta $100, czy już niedługo i myślę, Łukasz, że możemy w ten sposób zakończyć ten odcinek. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. Hej! A teraz, moi drodzy, coś naprawdę ciekawego. Gwóźdź tego programu. Po mojej lewej stronie siedzi Remika, nasza tłumaczka, Japonka, która mówi biegle po polsku. Uratowała nas tutaj niejednokrotnie. No bo nie wiem, czy wiecie, w Japonii nikt nie mówi prawie po polsku, tylko Remika. I bardzo niewiele osób mówi po angielsku. Także potrzebowaliśmy tutaj tłumaczy i Remika nas ratowała. Remika, jak to się stało, że Ty mówisz po polsku? No tak, kiedy byłam mała, poznałam Polkę i wtedy po raz pierwszy słyszałam język polski i wtedy zainteresowałam się tym językiem. A mówisz, że się zainteresowałaś, bo fajnie brzmi język polski? A no tak, no bardzo fajnie brzmi. Słyszycie? Słyszycie? Nam się wydaje, że ładnie brzmi włoski czy jakieś inne, a tak naprawdę to polski brzmi bardzo pięknie. Nie wiem, czy słyszycie tą muzykę. Pewnie mikrofony jej nie zbiorą, ale to jest muzyka, która mówi o tym, że to jest koniec tej imprezy. Ale my będziemy dalej rozmawiać. Remika, powiedziałaś mi, że znałaś pewnego kompozytora, którego muzykę też lubiłaś. O kim była mowa? O, to na pewno Chopina. Chopin, No, właśnie. Tak, właśnie. Podoba Ci się Chopin? Bo właśnie jest takie przekonanie w Polsce, że Japończycy lubią muzykę Chopina. No chyba wiele osób, wiele Japończyków chyba lubi Chopina. Okej, a powiedz mi, byłaś w Polsce? Tak, byłam. Ja właśnie wiem, że byłaś w Polsce, wiem, że byłaś w Warszawie, wiem, że byłaś w Gdańsku, No. czyli w mieście, z którego, gdzie się ja urodziłem, gdzie na co dzień pracuję. I kogo takiego spotkałaś i rozpoznałaś? Pana Wałęsę. Pana Wałęsę, Lecha Wałęsa. Lech Wałęsa szedł ulicą i Remika oto go rozpoznała, no bo Lech Wałęsa w Japonii również jest znany. Remika, bardzo Ci dziękuję za to dziękuję nagranie. również. Dziękuję Ci za to, że przez te 3 dni mocno nas wspierałaś i życzę Tobie wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.